Ta polska łódź motorowa kosztuje mniej niż 70 000 złotych, a parametrami bije na głowę konkurencję. Wybrałem 10 najlepszych polskich łodzi motorowych o długości około 6 metrów. Ale numer 1 naprawdę mnie zaskoczył. Biorę pod uwagę cenę, wykonanie, powierzchnię użytkową, osiągi, funkcjonalność, design oraz opcje dodatkowego wyposażenia. To zaczynamy od miejsca 10. Na ostatnim miejscu uplasował się OU550 od OU-Boats z Tczewa. Cena tej wyjątkowej łodzi wynosi co najmniej 200 000 złotych netto. Długość 5,95 metra, szerokość zaledwie 2 metry, zanurzenie 42 cm. Ta łódź, jak sami od razu zauważyliście, wyróżnia się zdecydowanie swoim nieoczywistym designem. Niewątpliwie jest to jednostka, która ma największą klasę z całego zestawienia. Ostro cięte krawędzie kadłuba bez wytłoczeń i perforacji bez dwóch zdań przyciągają uwagę na wodzie. Projektanci Intuition Yachts, którzy odpowiadali za design, wykonali tutaj kawał dobrej roboty. OU550 zbudowana jest z aluminium, może wziąć na pokład 7 osób w kategorii C, waży około 1 tony i może być wyposażona w silnik o maksymalnej mocy 115 koni mechanicznych. Łódź została stworzona niewątpliwie z myślą o tych, którzy pragną podążać własną drogą, odkrywać nieznane i odnajdywać piękno w najmniej spodziewanych miejscach. Ta ponadczasowa jednostka łączy w sobie elegancję, trwałość i funkcjonalność, oferując niezapomniane wrażenia na wodzie. Jak wspomniałem, konstrukcja wykonana została ze stopów aluminium 5083, co sprawia, że jest ona odporna na korozję i działanie w trudnych warunkach morskich. Dodatkowo wysokiej jakości okucia i wyposażenie wykonane z aluminium oraz stali nierdzewnej gwarantują nie tylko trwałość, ale także dodają elegancji. Pokład jest węższy niż pozostałe jednostki w moim zestawieniu, co sprawia, że przy sterówce w jednym rzędzie mogą zmieścić się jedynie 2 osoby zamiast 3. Jednak pokład w standardzie wyposażony jest o dodatkowe elementy, takie jak pompa zęzowa, zbiornik paliwa 90 litrów, schowki, lodówka, która sprytnie umieszczona jest w siedzeniu sternika od strony pasażera, porty USB, gniazdka 12V, uchwyty na napoje, które zwiększają komfort użytkowania. Dużym zaskoczeniem jest fakt, iż w podstawowej cenie mamy wliczony pokład wyłożony nie tanim, pięknym Flexitic, czyli nowoczesnym i wygodnym materiałem syntetycznym. Łódź w standardzie jest również wyposażona w systemy, które ułatwiają cumowanie i manewrowanie, co czyni ją przyjazną dla użytkowników na każdym poziomie zaawansowania. Warto zauważyć, że jest to naprawdę niestandardowe podejście do podstawowego wyposażenia łodzi i niewątpliwy wyróżnik tej pozycji w naszym rankingu. Cena za takie dobrodziejstwo jest oczywiście odpowiednio wyższa, ale zdecydowanie warta rozważenia. Wnętrze jednostki zostało starannie zaprojektowane i wykończone. Tapicerki wykonane z wyselekcjonowanych materiałów z serii Marine Exterior, co nadaje łodzi niepowtarzalnego charakteru. Ergonomiczne siedzenia zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiego komfortu podczas użytkowania i kierowania jednostką. Na dziobie zamontowane są wygodne ławy oraz bakista na olinowanie, a na śródokręciu znajduje się podwójna kanapa przy sterówce z możliwością przesuwania oparcia. To pozwala na wygodny odpoczynek przy stole znajdującym się za fotelem sternika. Dodatkowo, przy tym samym stole mogą pomieścić się 2 osoby na kanapie rufowej. Sterówka zlokalizowana jest, podobnie jak w samochodzie, na lewej burcie, co znajdzie na pewno swoich zwolenników. Za dodatkową opłatą jednostkę możemy wyposażyć m.in. w system nagłośnienia, autopilota, drewniany stół, drabinkę, kotwicę, prysznic, ster strumieniowy i zip-wake, anti-fouling, modem LTE oraz owiewkę. Stocznia OU-Boats nie ma profilu ani opinii na Google i okrutnie rzadko postują. Ostatni post w social mediach miał miejsce 26 lipca 2025 roku, a z firmą bardzo ciężko się skontaktować. Ich strona internetowa jest bardzo uboga. Brakuje na niej szeregu informacji. Może nie są zainteresowani tak mocno sprzedażą swojej łodzi, jak my jej zakupem. Ciężko będzie zatem dopiąć deala sprzedażowego, a być może już jest to niemożliwe. Nie wiem, ponieważ OU-Boats milczy. Podsumowanie. OU550 przekonuje nas bardzo bogatym wyposażeniem w standardzie, jak chociażby ploter Garmina oraz wyjątkowym podejściem do designu. Jednak łódź jest relatywnie wąska, ma spore zanurzenie, nie ma kabiny pod pokładem i sporo każe za siebie zapłacić. Jest zdecydowanie najdroższa z całego zestawienia. Do tego kontakt z firmą jest mocno utrudniony. Pozycja numer 9 w rankingu to Cortina 555 od Bast Boats z Mrągowa, która na rynku istnieje od 2010 roku. Cena netto tej jednostki to około 69 000 złotych bez silnika. Jest to najmniejsza łódź z naszego zestawienia o długości 5,55 metra, szerokość 2,23 metra, bardzo małe zanurzenie, 30 cm, wysokość stania w kabinie 1,20 m. Łódź waży 750 kg i może zabrać na pokład 5 osób w kategorii C. Przypomnijmy, że kategoria projektowa C oznacza łódź przybrzeżną, która może pływać po zatokach, zalewach, rzekach i jeziorach przy sile wiatru do 6 stopni w skali Beauforta włącznie oraz fali o wysokości znaczącej do 2 metrów włącznie. Kategoria D natomiast to łodzie, które mogą pływać po wodach osłoniętych, rzekach, kanałach oraz małych jeziorkach przy sile wiatru do 4 stopni w skali Beauforta włącznie oraz fali o wysokości znaczącej do 0,5 metra włącznie. Generalna zasada: im niższa litera kategorii projektowej, tym większe akweny i większe możliwości łodzi. Na przykład kategoria projektowa A jest kategorią oceaniczną.
Maksymalna moc silnika to 135 koni mechanicznych. Kadłub tej jednostki został wykonany z laminatu poliestrowego, wzmocnionego tkaniną rowingową i rusztem sklejkowym wykonanym ręcznie. Z 4 osobami na pokładzie po przyspieszeniu wchodzi w ślizg już przy 3100 obrotów na minutę. Podczas prowadzenia łodzi sternik siedzi na prawej burcie w wygodnym obrotowym fotelu, a identyczny przewidziano też dla pasażera po lewej stronie. Naprzeciwko pasażera znajduje się wyprofilowane miejsce, które może pełnić funkcję zlewu, jeśli zainstalujemy kran i zadbamy o dopływ wody. Środkowa część owiewki jest otwierana, dzięki czemu jak się nieco pogimnastykujemy, to dostaniemy się na dziób, który wyposażony jest w relingi, bakistę na cumy oraz kotwicę. Na rufie mamy wygodną kanapę z oparciem, a co istotne pod pokładem znajdują się 3 koje o długości 1,95 metra. Po obu stronach materacy znajdziemy wygodne jaskółki, które pomieszczą najpotrzebniejsze rzeczy podczas noclegu, a sufit koi wyposażony jest w otwierane okno dachowe. W ciągu dnia można złożyć środkową część koi pod pokładem, dzięki czemu zyskujemy kanapę do siedzenia i zaskakująco dużo miejsca wewnątrz łodzi. Pod jedną z koi można zainstalować również toaletę chemiczną. W wyposażeniu standardowym łodzi znajdziemy m.in. 2 fotele, pompę zęzową, gniazdo zaczepu narciarza oraz zbiornik paliwa, jednak jego pojemność nie jest podana. Stocznia Bass Boats jest dość aktywna na Facebooku i Instagramie, gdzie promuje się nawet współpracą z uwielbianym Rafałem Brzozowskim, ale muszą zdecydowanie popracować nad swoją stroną internetową, gdzie odpadalność klientów może być spora. Strona działa, a czasami nie i wygląda bardzo słabo. Zdecydowanie przydałaby im się pomoc specjalisty w tym zakresie. Firma ma jedynie 9 komentarzy na Google, ale za to wszystkie są na 5. Za Cortiną 555 przemawia na pewno odpowiednia cena oraz dostępność kabiny pod pokładem, w której na upartego mogą przespać się 3 osoby. Jeśli chodzi o konstrukcję i ergonomię tej łodzi, to widać i czuć, że swoje lata świetności ma już ona za sobą. Miejsce 8 przypadnie dla Barakudy 595 Sandek od Oki Boats ze Skrzatusz w Wielkopolsce. Marka, z którą często spotykam się czarterując łodzie w Chorwacji czy Grecji, jest tam bardzo popularna. Cena netto tej łodzi bez silnika to około 68 tysięcy złotych netto. Długość 5,95 metra, szerokość aż 2,45 metra, zanurzenie 35 cm. Łódź o wadze zaledwie 710 kg może zabrać na pokład do 7 osób w kategorii C. Maksymalna moc silnika, jaki możemy zainstalować na tej jednostce, to 150 koni mechanicznych. Barakuda 595 Sandek to nowoczesny model łodzi motorowej o przyjemnym, nowoczesnym kształcie, który zdecydowanie przyciąga wzrok. Sterówka i kokpit z 2 fotelami umieszczona jest centralnie, przez co mamy wygodne przejście na dziób, zarówno z lewej, jak i prawej strony. Konsola wraz z pulpitem sternika została zaprojektowana tak, aby bardzo dobrze komponowała się na niej topowa manetka silnika, 7-calowy ploter oraz eleganckie zegary. Rzeczywiście wszystko razem komponuje się bardzo dobrze. Pod sterówką i dziobem znajduje się obszerna kabina, która przenocuje od 2 do 3 osób, a w trakcie deszczu na upartego da schronienie całej załodze. Komfortowy pokład słoneczny z matracami, do którego dojdziemy po schodkach, zabezpieczony jest po bokach wysokimi relingami, dzięki czemu leżenie w tym miejscu podczas pływania jest możliwe i bezpieczne. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest zastosowanie zagłówków, które zamontowano pod owiewką. Dzięki temu załoganci przybywający na dziobie będą mogli się wygodnie oprzeć i podziwiać widoki. Wysoka burta w części centralnej daje bezpieczeństwo użytkowania łodzi nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Dzięki burcie oraz swojej stabilności łódź daje szerokie możliwości nie tylko dla rekreacyjnego użytku, ale również dla pasjonatów wędkarstwa. Za fotelem sternika znajduje się dwuosobowa kanapa z oparciem. Zajmuje ona 4/5 szerokości łodzi, ponieważ po lewej stronie zaprojektowano przejście i schodki, dzięki którym łatwo dostaniemy się na pokład. Na schodkach również można umieścić mały materac, który stanowić będzie dodatkowe miejsce do siedzenia, jednak już bez oparcia. Pod kanapą znajdują się bakisty, których na całej łodzi jest 6. Na rufie rzucają się w oczy 2 wysunięte platformy kąpielowe, zakończone drabinką na lewej burcie, które zdecydowanie ułatwiają zejście do wody. Marka oferuje burtę w kolorze białym, czarnym, pomarańczowym i niebieskim, bez dodatkowych opłat, co zdecydowanie wyróżnia ją na tle konkurencji. Tapicerka na Barakudzie 595 Sandek występuje w 3 wariantach: szara, pomarańczowa oraz bordo z grafitem, która wygląda bardzo sportowo i osobiście przypadła mi bardzo do gustu. Łódź w podstawie wyposażona jest m.in. w owiewkę, matracę w kabinie, relingi wokół owiewki, automatyczną pompę zęzową, 2 fotele obracane 360 stopni wraz z regulacją wysokości, komplet materacy zewnętrznych, drabinkę, zbiornik paliwa ma pojemność 50 litrów. Za dodatkową opłatą Barakudę 595 Sandek wyposażyć możemy m.in. w hydrauliczny układ sterowania, regulowany fotel sternika i pasażera, pokład Ecotic, Bimini, Echosondę, instalację wodną ze zbiornikiem 50 litrów i prysznic, toaletę chemiczną, kotwicę, uchwyty na wędkę. Jak wiarygodność marki prezentuje się w internecie? Na Google mają ocenę 4,6 przy 10 opiniach. Na Instagramie mają konto z jednym postem sprzed 2 lat. Na Facebooku wygląda to nieznacznie lepiej. Mają tam zdecydowanie więcej zdjęć i filmów, ale ostatni niestety z 2020 roku. Ich strona internetowa jest już mocno przestarzała, ale nadal jest w miarę intuicyjna i przejrzysta. Oki Boats ma w swojej ofercie 5 barakud, od 4-metrowej po prawie 7-metrową.
W sprzedaż ich jachtów zaangażowany jest autoryzowany dystrybutor i sieć dealerska w Europie, więc może z tego powodu nie przykładają zbyt dużej uwagi do tego, jak się prezentują w internecie. Pozostali konkurenci mimo swoich sieci dealerskich nie popełniają tego błędu. Podsumowanie. Barracuda 595 Sandek wizualnie bardzo dobrze się prezentuje. Jest bardzo lekka i przy wyposażeniu w mocny silnik może gwarantować przyjemne doznania. Na dziobie ma obszerny pokład słoneczny, a pod nim kabinę dla od 2 do 3 osób. Swoistym potwierdzeniem wiarygodności marki jest częstotliwość występowania Barracudy na czarterach w Chorwacji czy Grecji, gdzie do przepłynięcia z klientami mają zapewne sporą ilość motogodzin. Miejsce 7 w rankingu to Premier 600 Tender od Truszczyńscy Boats z Sianowa, zachodniopomorskie. Łódź oferowana jest w cenie netto około 34 000 euro, co stanowi około 142 200 zł netto. Ale uwaga, jako jedyna łódź w zestawieniu w cenie posiada silnik i nie jest to silnik zaburtowy. Co prawda jest to podstawowa 27-konna, 3-cylindrowa wersja silnika Craftsman, ale zawsze odpada nam kwestia dodatkowego zakupu silnika. Tutaj mamy długość 6,01 metra, szerokość aż 2,40 metra, zanurzenie 45 cm, największe w zestawieniu. Łódź jest również najcięższa z całego zestawienia. Waży 1150 kg i może zabrać na pokład do 8 członków załogi w kategorii C, również najwięcej z całego zestawienia, na równi z 2 innymi jednostkami. Maksymalna moc silnika to zaledwie 100 koni mechanicznych. Premier 600 Tender wyróżniał się niewątpliwie stylistyką. Od samej rufy aż po dziób przypomina nieco stylowe włoskie wodne taksówki. Wzdłuż kadłuba poprowadzona jest gruba cuma, która nadaje charakteru i pełni również funkcję listwy odbojowej. W centralnej części jachtu mamy bardzo duży, stylowy ster. Kapitan nie ma tutaj osobnego fotela, lecz zasiada bezpośrednio na kanapie rufowej. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie w naszym rankingu. Część kanapy, na której zasiada sternik, jest regulowana do przodu i tyłu. Za sterem znajduje się coś w rodzaju niskiego stolika, których na tej jednostce nie brakuje. Na dziobie mamy obszerną kanapę w kształcie litery U. Nad kanapą materiałowe zadaszenie, które może nieco ograniczać widoczność sternikowi, ale oczywiście stanowi stałe zabezpieczenie przed niepogodą. Pomiędzy kanapami zlokalizowany jest prostokątny stolik. W tym miejscu możemy również zlikwidować stolik i wstawić środkową część kanapy, tworząc w ten sposób bardzo duży sandek. Pomiędzy kanapą dziobową a rufową zlokalizowane są małe schody, które umożliwiają wejście i zejście z pokładu załogantom. Mimo wszystko za środkową częścią kanapy rufowej zainstalowano schodki na bardzo dużą pojedynczą i przepiękną platformę kąpielową, która zakończona jest drabinką. Mamy więc tutaj też alternatywny sposób wejścia na jacht. Taka nietypowa konstrukcja Premier 600 Tender może sugerować, że odbiorcą jachtu w większości może być właściciel firmy oferującej usługę właśnie wodnej taksówki. Szybkie wsiadanie i wysiadanie pasażerów jest tu rzeczywiście bardzo wygodne. Premier 600 Tender wyposażony jest standardowo w hydrauliczny ster, regulowane siedzisko umieszczone centralnie, zintegrowany silnik 27-konny, odbojnik linowy, zintegrowaną platformę kąpielową, podłogę tekową, drabinkę, duże koło sterowe, zbiornik paliwa, pompę zęzową oraz zdejmowaną przednią owiewkę pełniącą funkcję szyby oraz częściowego zadaszenia w trakcie deszczu. Łódź możemy doposażyć m.in. w mocniejsze silniki, do 52 koni mechanicznych, wykończyć pokład tekiem, dodać ster strumieniowy dziobowy, dodać stół na dziobie oraz pokład słoneczny, 2 lodówki, toaletę chemiczną oraz przemalować na dowolny kolor, inny niż biały. Truszczyńscy Boats mają na Google 19 opinii i ocenę 4,8. W social mediach są bardzo mało aktywni, średnio od 1 do 2 postów w roku. Wygląda to nawet tak, jakby już nie świadczyli w ogóle swoich usług. Słabo. Ich strona internetowa jest jednak przejrzysta, intuicyjna i wygodna. Mają w ofercie aż 14 modeli łodzi, od 3-metrowych po 7-metrowe. Jednak opisy każdej z nich pozostawiają wiele do życzenia. Nie zachęcają do zakupu i to mało powiedziane, a szkoda, bo marka ma ewidentnie potencjał. Kontakt z firmą był również bardzo utrudniony. Podsumowanie. Łódź Premier 600 Tender pięknie, wręcz włosko prezentuje się na wodzie. Ze względu na swoją nietypową budowę kierowana jest raczej do niszowego i specyficznego klienta. Ta najcięższa z mojego zestawienia łódź ma również niestandardowe podejście do fotela sternika, który jest w zasadzie kanapą rufową, ale takie rozwiązanie może znaleźć swoich zwolenników, ponieważ de facto zwiększa to ilość miejsca na jachcie. Możliwość wzięcia na pokład 8 osób, możliwość instalacji dużego pokładu słonecznego na dziobie i zadaszenie w cenie to niewątpliwe zalety tej jednostki. Mimo silnika stacjonarnego w standardzie, cena w mojej opinii jest zbyt duża w stosunku do propozycji, jaką otrzymujemy. Jesteśmy coraz bliżej podium. 6. miejsce dla Valory Premium V570 Open od Valory Boats z Chojnic. Cena netto 81 900 zł. Długość 5,65 metra, szerokość 2,35 metra, zanurzenie 35 cm. Łódź o wadze 800 kg może zabrać na pokład od 6 do 8 osób w kategorii C-D. Maksymalna moc silnika to 140 koni mechanicznych. Łódź z zewnątrz przypomina designem łodzie elektryczne. Na rufie zastosowano ciekawe rozwiązanie. Mamy tutaj w zasadzie jeden duży pokład słoneczny, zakończony przesuwnym oparciem. Jeśli te oparcie przesuniemy w kierunku ku rufy, to powstaje nam spora dwuosobowa kanapa przed sterem.
Jeśli oparcie przesuniemy w kierunku steru, to powstaje nam wygodna leżanka za zagłówkiem. Pod materacami znajdziemy natomiast obszerne bachisty, których nigdy nie za dużo na jednostkach pływających. Konsola sterownicza została umieszczona centralnie, dzięki czemu mamy wygodny dostęp do przedniej części jachtu zarówno z lewej, jak i prawej burty. Po zejściu 1 stopień w dół na dziób mamy do dyspozycji dwuosobowe kanapy, zarówno po prawej, jak i lewej stronie. Na kanapach umieszczone są dodatkowo wygodne podłokietniki z cup-holderami. Przestrzeń między kanapami możemy wypełnić środkowym materacem, dzięki czemu powstaje nam bardzo duży kolejny pokład słoneczny. Dziób zakończony jest 2 niezależnymi bagistami, w których spokojnie zmieścimy olinowanie, kotwicę i kilka kapoków. Zwróćcie uwagę, że łódź nie ma wystających ponad kadłubem wzdłużnych relingów, bo nie musi mieć. Burty są tak wysokie, że skutecznie zabezpieczają nas przed wypadnięciem, a dodatkowo bez nich V570 wygląda bardzo estetycznie. Ten model dostarcza nam pozytywnych doznań od samego początku, ponieważ wejście od rufy jest bardzo komfortowe. Żadne elementy kadłuba nie blokują nam swobodnego przejścia w głąb jachtu i dają również bezpieczeństwo przy zejściu do wody. Rufa zakończona jest estetyczną drabinką kąpielową po lewej stronie. Łódź w standardzie wyposażona jest w hydrauliczny układ sterowania, owiewkę oraz bardzo cenny, estetyczny i wygodny flexitick na dziobie i rufie. W wyposażeniu opcjonalnym mamy natomiast m.in. oświetlenie kokpitu ambiente, zbiornik paliwa 87 litrów, uchwyty na napoje ze stali nierdzewnej, stół tekowy Bimini podłogę flexitick w kokpicie oraz możliwość pomalowania kadłuba i pokładów w dowolnym kolorze, ale tę opcję oferuje w zasadzie już każdy konkurent. Firma Valory Boats ma zaledwie 2 opinie na profilu Google, ale obie są na najwyższą możliwą ocenę. Za to w kontrze social media są pełne częstych i wartościowych publikacji. Czuć, że ta marka ma dobrą relację z klientem i dba o niego. Strona internetowa jest bardzo przejrzysta, funkcjonalna i wzbudza zaufanie, a Valory Boats ma całkiem szerokie portfolio łodzi, bo około 16 modeli, od 4-metrowych po 6-metrowe. Na pewno warto zapoznać się z ich ofertą. Valory Premium V570 Open to bardzo ciekawa koncepcja rozłożenia kanap, pokładów słonecznych i sterówki wewnątrz jachtu, jakże inna od pozostałych jednostek w tym zestawieniu. Lubimy takie innowacje. Dodatkowo łódź wygląda bardzo minimalistycznie i nowocześnie na wodzie. Na pokład możemy zabrać nawet 8 osób, najwięcej z naszego rankingu, ale podczas niepogody lub chęci przenocowania na pokładzie może nam brakować kabiny z kojami pod dziobem. Za to część dziobowa położona jest o schodek niżej niż rufa, przez co podróżujący w tej części motorówki mogą na pewno się czuć bardziej bezpiecznie i komfortowo. Lecimy dalej. 5. miejsce. Gallia 570 Sandek od Gallia Boats ze Straszyna, która należy do potężnej, zapewne znanej Wam polskiej supermarki Galeon, która powstała w roku 1982, a od wielu lat jest jednym z globalnych liderów jachtów o długości od 10 do 20 metrów. Gallia 570 Sandek oferowana jest w podstawowej cenie netto 37 860 euro, co przy obecnym kursie daje nam kwotę około 159 tysięcy złotych bez napędu. Długość 5,7 metra, szerokość 2,38 metra, zanurzenie 40 cm, moc maksymalna 150 koni mechanicznych, zbiornik paliwa 150 litrów. Gallia 570 przeznaczona jest dla od 6 do 8 osób w kategorii C, D i waży bez silnika około 1 tony. Ten model dostępny jest również w wersji Open, gdzie na dziobie zamiast sandeka mamy otwartą przestrzeń z kanapami. Sami możemy zdecydować, jakie mamy preferencje co do wykończenia dziobu oraz do jakich celów będzie ona przeznaczona. 570 oferuje pełnowymiarową kabinę z 2 wygodnymi miejscami do spania, w której w razie niepogody zmieszczą się na upartego wszyscy członkowie załogi. W kokpicie pasażerowie mają do dyspozycji sterówkę na prawej burcie, 2 obrotowe sportowe fotele w standardowym wyposażeniu oraz wygodną kanapę z oparciem na rufie, a ich bagaże będą bezpiecznie schowane za zamykanymi drzwiami z plexi pod pokładem. Uwagę przyciąga przestronny pokład słoneczny na dziobie z wygodnymi matracami do opalania, na który dostaniemy się poprzez lewą burtę. Jest to doskonałe miejsce na ekscytującą przejażdżkę bądź odpoczynek w trakcie postoju. Burty wokół matracy zabezpieczone są relingami ze stali nierdzewnej o dynamicznym kształcie. Na rufie mamy na całej szerokości wygodną kanapę z oparciem. Środkowa część kanapy jest otwierana, aby umożliwić załogantom wejście na pokład. Na śródokręciu zarówno po lewej, jak i prawej stronie na burtach znajdziemy bardzo przydatne i praktyczne kieszenie, w którym możemy przechować najpotrzebniejsze drobnostki. Lewa część rufy zakończona jest rozkładaną drabinką, dzięki której łatwo zażyjemy kąpieli. Łódź można doposażyć za dodatkową opłatą m.in. w składane Bimini, hydrauliczną pompę sterowania, gniazdka 230 i 12 V, 2 uchwyty na wędki, stół w kokpicie, zestaw audio, nawigację oraz wszystkie linie kolorystyczne kadłuba. Przykładowe 4 wersje linii kolorystycznych zresztą możemy zobaczyć na stronie producenta. Należy pamiętać, że w cenie mamy m.in. solidny zbiornik paliwa 150 litrów oraz elektryczną pompę zenzową, co nie jest standardem w naszym zestawieniu. Stocznia Gallia jest bez 2 zdań godna zaufania. Mają tysiące zadowolonych klientów. Szkoda, że ich social media połączone są z Galeonem, przez co trudno wyłuskać z ich profilu posty dotyczące mniejszych gali. Większość profilu dotyczy większych łodzi Galeona. Za to strona internetowa Galli jest bardzo przejrzysta i dość intuicyjna. Firma również szybko reaguje na zapytania sprzedażowe. Mają portfolio 8 łodzi, od 4-metrowców po 7-metrowce. Na pewno warto zainteresować się tak szanowaną na rynku marką jak Gallia. Co przemawia za Gallią 570 Sandek? Bez wątpienia renoma i solidna marka o zasięgu globalnym.
Ten jacht to połączenie świetnej przestrzeni relaksu na pokładzie, wygodnej kabiny dla 2 osób i uniwersalnego zastosowania. Od rodzinnych, łagodnych spacerów, przez weekendowe wycieczki z przyjaciółmi, aż po dynamiczniejszą jazdę wspartą silnikiem o mocy 150 koni. Jacht ma największy zbiornik paliwa z zestawienia oraz może wziąć na pokład najwięcej osób z zestawienia. 8. Jedyną wadą tego modelu jest cena, która jednak jest zrozumiała, jeśli mówimy w tym przypadku o międzynarodowym silnym brandzie prezentującym najwyższą jakość. Napisz w komentarzu, który model według Ciebie powinien być numerem 1. Jeżeli chciałbyś więcej tego typu rankingów ode mnie, to polub proszę ten film. Tuż przed samym podium ląduje wyjątkowa łódź, A580 Cabin od M-Boats z Olsztyna. M-Boats mają najbogatsze portfolio małych łodzi motorowych z całego zestawienia. A580 oferowana jest w cenie netto 27 000 euro, czyli około 114 000 zł netto. Długość 5,8 metra, szerokość aż 2,4 metra. Zanurzenie jedyne 35 cm. Łódź o wadze 800 kg może zabrać na pokład do 7 członków załogi w kategorii C. Maksymalna moc silnika to 115 koni mechanicznych, a 580 to niewątpliwie rodzynek w moim rankingu. Jako jedyna na niecałych 6 metrach długości zmieściła naprawdę dużą kabinę, w której bez problemu przenocować mogą 3 osoby wygodnie, a z dostawką nawet 4. Spora kabina spełnia również funkcję ochrony przed niepogodą dla wszystkich członków załogi oraz jest idealnym miejscem do przechowywania dodatkowego sprzętu wodnego. Kabina zamykana jest przesuwnymi drzwiami z pleksji, a w samej kabinie mamy zaskakująco dużo światła za sprawą 2 wzdłużnych okienek po lewej i prawej stronie oraz 2 otwieranych okien dachowych. W środku mamy naprawdę sporo miejsca do dodatkowego przechowywania przy ścianie wzdłuż prawego i lewego łóżka. Dodatkowo w rogu oraz pod matracami znajdziemy pojemne bakisty, których nigdy dość na jednostkach pływających. Bardzo pojemna kabina na dziobie wymusza nietypowy kształt łodzi, która wygląda najbardziej futurystycznie wśród wszystkich jednostek w zestawieniu. A 580 posiada wysokie bezpieczne burty, dodatkowe relingi na dziobie i ma możliwość wyposażenia za dodatkową opłatę w sztywny kokpit z zadaszeniem, który chroni załogę przed niepogodą najlepiej z całego rankingu top 10. Dziób możemy wyposażyć w duży materac, dzięki czemu mamy naprawdę sporą platformę słoneczną do chillowania z przodu jachtu. W miejscu, w którym mamy zlokalizowane otwierane okno dachowe od kabiny, materac ma wyciętą część, która jest idealnie dopasowana do kształtu okna. Sami możemy zdecydować, czy chcemy ją zakryć dodatkową częścią materaca, czy odsłonić i dać dostęp światła do kabiny. Ster mamy zlokalizowany po prawej stronie, a naprzeciwko niego obrotowy fotel sternika. Na kokpicie jest sporo miejsca dostosowanego do tego, aby umieścić tam plotery, radio i inne urządzenia pomiarowe sprzężone z silnikiem. Cały kokpit osłonięty jest największą szybą z całego naszego zestawienia, dzięki czemu mamy dużo większą pewność, że woda nie wedrze nam się do środka. W centralnej części lewej burty mamy zlokalizowany mały wetbar z lodówką, cup holderami oraz wygodną umywalką. Jest to jedyny jacht tej wielkości, który oferuje potencjalnym klientom tego typu dobrodziejstwa, spotykane zazwyczaj w jachtach o kilka metrów dłuższych. Między innymi takie rozwiązanie pozwala na wykonywanie tą jednostką dłuższych rejsów. Na rufie znajduje się obszerna kanapa w kształcie litery L z wysokim oparciem. Po prawej stronie od kanapy zlokalizowano przejście po schodach do wnętrza jachtu. Rufa zakończona jest długimi platformami kąpielowymi i drabinką. Jako jedyna w zestawieniu łódź A580 Cabin od M-Boats w cenie posiada małą toaletę chemiczną, która nieraz może uratować w skrajnych sytuacjach na wodzie. W opcjonalnym, dodatkowo płatnym wyposażeniu mamy również m.in. podłogę z wodoodporną i antypoślizgową płytą HPL w kolorze teak, dywan w kabinie, stół, bimini, lodówkę, składane siedzenie na prawej burcie, zbiornik paliwa 120 litrów oraz instalacja wodna ze zbiornikiem 33 litry i prysznicem. Natomiast w cenie podstawowej zawarte jest m.in. owiewka, fotel sternika, mechaniczny system sterowania, tapicerka w kokpicie i kabinie, platformy kąpielowe z drabinką, toaleta chemiczna, oświetlenie LED w kabinie, 3 porty USB, instalację elektryczną oraz automatyczną pompę nędzową. A jak prezentuje się wiarygodność marki M-Boats z Olsztyna w internecie? Na Google mają ocenę 5,0 przy 8 opiniach. Na Instagramie i Facebooku są bardzo aktywni i prezentują ciekawy, wciągający content. Do tego prowadzą całkiem spore konto na YouTube, gdzie prezentują sprzedawane przez siebie jachty. Są tam nawet filmiki z odbiorami jachtów przez klientów i ich pierwsze testy zakupionych łodzi na wodzie. Można powiedzieć, że w tym aspekcie marka wzorcowo wykonuje swoje zadanie, ponieważ wzbudzają zaufanie, potwierdzają swoją wiarygodność i są nastawieni bardzo prokliencko. Ich strona internetowa jest spójna, intuicyjna i przejrzysta. Mają zdecydowanie największą ofertę wśród konkurencji, bo aż 54 różne modele łodzi, od 4 metrów do nawet 12 metrów. Dodatkowo oferują kursy motorowodne, ubezpieczenia na łodzie, aukcje i sami mają również wypożyczalni. Chociaż niektóre zakładki strony nie pokazują treści, a w zakładkach wypożyczalnie i kursy mogłoby być zdecydowanie więcej treści. A 580 to wyjątkowa jednostka w naszym rankingu. Ma największą kabinę noclegową, toaletę chemiczną, lodówkę, zlew sandek oraz wygodną kanapę na rufie. Te cechy powodują, że jest doskonałym wyborem na dłuższe rejsy. Wcześniej wymienione elementy zdecydowanie argumentują wyższą cenę za tę łódź, gdzie absolutnie A580 M-Boats jest warta tych pieniędzy. Jest mało rzeczy, których tej łodzi brakuje. Tylko 5% oglądających subskrybuje mój kanał.
Bardzo docenisz moją pracę, jeśli klikniesz ten okrągły przycisk subskrybuj. Dostarczę Ci wtedy najlepszych w Polsce treści związanych z jachtingiem. Kochasz wodę? To nie masz już wyjścia. Kliknij teraz ten przycisk, a zaraz dowiesz się, kto jest na podium rankingu Top 10. Otwieramy podium. Trzecie miejsce przyznajemy dla AM570 od AM Yacht z Ostrudy. Cena netto tej jednostki to 63 860 zł i jest to druga najtańsza jednostka w tym zestawieniu. Długość 5,63 metra, szerokość 2,35 metra, zanurzenie 32 cm. Waży 700 kg, najmniej z wszystkich łodzi w moim zestawieniu i może zabrać na pokład do 7 osób w kategorii C. Maksymalna moc silnika to aż 175 koni mechanicznych. AM 570 to doskonała łódź do turystyki dziennej oraz sportów wodnych. Na dziobie znajduje się duży materac do opalania otoczony bezpiecznymi relingami. Zwróćcie uwagę, że w tym modelu pomyślano nawet o sprytnych i wygodnych zagłówkach, które zlokalizowano pod owiewką sterówki. Pod dziobem znajduje się nieduża kabina, gdzie mogą przenocować 3 osoby. Do kabiny pod pokładem wchodzi się od prawej burty poprzez przesuwne drzwi z pleksji. Oprócz funkcji noclegowych, to zmieszczą się tam wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne na wodzie. Po prawej stronie kabina ma przygotowane również 2 jaskółki do przechowywania drobnych rzeczy. Ciekawym i bardzo ergonomicznym rozwiązaniem jest centralne umieszczenie miejsca dla sternika. Dzięki temu mamy taki sam ogląd sytuacji, jeśli chodzi o lewą, jak i prawą burtę, przez którą dostaniemy się wygodnie bez gimnastykowania się na dziób. Na marginesie, jest to opcja dostępna w większości jachtów w naszym rankingu. Rufa AM570 Sandex zwieńczona jest 2 wygodnymi platformami kąpielowymi. Na rufie mamy do dyspozycji sporą kanapę z oparciem. Możemy też tam dodatkowo zainstalować stolik. Na marginesie jest to opcja dostępna w większości jachtach w naszym rankingu. Dzięki obrotowym fotelom sternika i pasażera można aktywnie uczestniczyć np. w wspólnym spożywaniu posiłków razem z pozostałymi pasażerami. Rufa AM570 Sandex zwieńczona jest 2 wygodnymi platformami kąpielowymi, a lewa dodatkowo wyposażona jest w standardową drabinkę. Ten model jednostki polecam do pływania turystycznego, wędkowania, a także ze względu na sportowy charakter tej łodzi do aktywnego wypoczynku na wodzie. W podstawowej cenie łodzi mamy m.in. owiewkę, odpływ wody kokpitu ze stali nierdzewnej, fotel sternika model Lux z regulowaną nogą, drabinkę, matracę w kabinie i kokpicie oraz pompę zęzową z pływakiem. W opcji dodatkowej możemy dokupić m.in. zbiornik paliwa 100 litrów, bimini, relingi na owiewkę, otwierane okno w kabinie, fotel pasażera, 2-osobową ławkę sterowniczą, co jest mega fajną opcją, ale zabieramy sobie możliwość obrotu foteli. Stolik z nogą aluminiową, hydrauliczne sterowanie, maszt narciarza, trapy kąpielowe oraz możemy również przemalować łódź na każdy kolor inny niż podstawowy biały. Jak marka prezentuje się w internecie? AM Yacht ma zaledwie 13 opinii na Google i ocenę 4,6. Są mało aktywni w social mediach, wstawiają średnio co miesiąc jakiś jeden post i to nastawienie proklienckie mogłoby być zdecydowanie lepsze z ich strony. Ich strona internetowa jest za to na zadowalającym poziomie i wzbudza zaufanie. Szybko reagują na próbę kontaktu, ich portfolio jest bogate, jest w czym wybierać. Do dyspozycji mamy 14 modeli jednostek od 4-metrowców po 7-metrowce. Podsumowując, AM570 Sandex. Jej przewagą jest możliwość zainstalowania najmocniejszego silnika w naszym rankingu – 175 koni mechanicznych. Jazda tą zaledwie 700-kilogramową motorówką przy takiej mocy może sprawiać naprawdę dużo frajdy i satysfakcji. Kabina, w której mogą przenocować na upartego 3 osoby, to również niewątpliwy atut tej maszyny. Wygląd i ergonomia należą do tych nowocześniejszych. Centralne umieszczenie sterówki również jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Warto zainteresować się tą pozycją w naszym zestawieniu, tym bardziej, że cena do tego zdecydowanie zachęca. Należy pamiętać, że wszystkie ceny jednostek w moim rankingu są cenami netto bez silnika i z podstawowym wyposażeniem. Jest to standard w branży jachtowej, gdzie zaczynamy od pewnego pułapu, a sufitu praktycznie nie ma. Jesteśmy coraz bliżej poznania zwycięzcy, ale zanim zaszczytne miejsce numer 2 trafia do Valory Sports V600S od Valory Boats z Chojnic. To druga jednostka tej marki w naszym zestawieniu, więc już sam ten fakt o czymś świadczy. Cena netto łodzi bez silnika to 55 500 zł i jest to najtańsza propozycja w moim rankingu. Długość równe 6 metrów, szerokość 2,25 metra, zanurzenie 30 cm. Łódź o wadze 750 kg może zabrać na pokład do 6 osób w kategorii C. Maksymalna moc silnika to aż 175 koni mechanicznych, najwięcej z całego zestawienia na równi z 2 innymi jednostkami. Pod tym względem jest to jeden z 2 najlepszych rezultatów w moim rankingu. Fotel kapitana umieszczony jest na prawej burcie, a pasażera na lewej. Uwagę zwraca obszerna, jedna z największych w naszym rankingu, kanapa w kształcie litery U z wysokimi oparciami. Pod kanapami zlokalizowane są duże bakisty. Valory 600S wyposażona w wygodne przejście na dziób poprzez otwierane drzwi w przedniej szybie. Przed nią mamy mały schodek, który nie zmusza nas do zbytniego gimnastykowania się przy przechodzeniu na dziób. Na dziobie można rozłożyć tapicerki, dzięki czemu powstanie nam całkiem spory pokład słoneczny. Jednak będziemy z niego korzystać jedynie podczas postoju, ponieważ relingi na dziobie są zbyt niskie, aby czuć się w tym miejscu bezpiecznie podczas ślizgu.
Ku mojemu sporemu zaskoczeniu, pod sterówką znajduje się otwarta niska kabina, w której całkiem wygodnie może przenocować 2 członków załogi. Respekt dla konstruktorów, że w tak niewielkim kadłubie potrafili zmieścić jeszcze kabinę, w której można przenocować, można przechować sporo przedmiotów i ochronić się przed ewentualną niepogodą. Co prawda jest ona otwarta i niska, ale zawsze lepiej mieć taką kabinę niż nie mieć wcale. Na rufie znajdziemy zarówno po lewej, jak i prawej stronie 2 stopnie ułatwiające wchodzenie na pokład. Lewa część rufy zakończona jest rozkładaną drabinką. Jeśli chodzi o design i wygląd łodzi, to nie powala. Jednak linia Sport ma przede wszystkim zapewniać ekstremalne wrażenia z szybkiej jazdy, a wygląd jest drugorzędny. Niski kadłub, niska owiewka i niskie relingi. Te wszystkie elementy wpływają na mniejsze opory powietrza i większą zdolność do osiągania wyższych prędkości. Z drugiej strony, na tak małej powierzchni kadłuba nie ma co oczekiwać fantazyjnego i futurystycznego podejścia do designu. Tu liczą się parametry osiągów sportowych, a to walory V600 Sport zapewni nam bez wątpienia. Jednostka w standardzie oferuje m.in. automatyczną pompę zęzową, pokład słoneczny z poduszkami, uchwyty na kubki, drabinkę i owiewkę. W 600S można przemalować na dowolny kolor za dodatkową opłatą i doposażyć m.in. w oświetlenie kokpitu, ambiente, zbiornik paliwa 33 litry, uchwyty do holowania, sportową kierownicę, stół tikowy czy bimini oraz bardzo dużą kanapę w kształcie litery U. Mamy tu 6-metrową, sportową niską łódź, której głównym atutem jest performance, zaskakującą kabinę dla 2 osób pod dziobem oraz bardzo dużą kanapę w kształcie litery U. Ta łódź ma rewelacyjny stosunek ceny do jakości i możliwości, jakie otrzymujemy. Przy wadze 750 kg i wyposażeniu w maksymalny silnik 175 koni mechanicznych otrzymujemy samą radość, dla której właśnie rozpoczynamy naszą przygodę z motorowodniactwem. Uwaga, uwaga! Dziękuję za Waszą cierpliwość. Zwycięzcą pierwszego rankingu Top 10 polskich jachtów motorowych o długości około 6 metrów zostaje M605 od M-Boats z Olsztyna. To druga łódź z tej stoczni w naszym zestawieniu. M-Boats mają najbogatsze portfolio małych łodzi motorowych z całego zestawienia. Jest więc w czym wybierać. M605 oferowana jest w cenie netto 69 000 złotych, bez silnika. Jest to najdłuższa łódź w całym zestawieniu. Ma 6,05 metra długości, szerokość aż 2,55 metra, również najwięcej z całego towarzystwa, zanurzenie jedyne 30 cm. Łódź o wadze 810 kg może zabrać na pokład do 6 członków załogi w kategorii C. Maksymalna moc silnika to aż 175 koni mechanicznych, najwięcej z całego zestawienia, na równi z 2 innymi jednostkami. W M605 sprytnie wykorzystano przestrzeń pokładową, umożliwiając wygodne podróżowanie i zażywanie kąpieli słonecznych. Centralnie umieszczony pulpit sterowy ułatwia nawigację, a pasażerom bezkolizyjne przemieszczanie się po pokładzie wzdłuż prawej i lewej rufy. Na dziobie znajdziemy wygodną rozkładaną kanapę w kształcie litery U z bakistami pod materacami oraz bakistę przednią na kotwicę i olinowanie. Zwróćcie uwagę, że pod owiewką z przodu, w jej dolnej części, znajduje się małe okienko. Jest to otwierane okienko do kabiny, która znajduje się pod sterówką. Dzięki temu sprytnemu rozwiązaniu, którego konkurencja w wersjach Open w większości nie stosuje, mamy tutaj stały dopływ światła w kabinie. Pomiędzy kanapą na dziobie możemy dostawić w środku dodatkowy półokrągły materac. Dzięki temu przeobrażamy łódź Open w wersję Sandek, gdzie w słoneczne dni możemy się opalać do woli. Klienci powinni docenić elastyczność takiego rozwiązania. Łódź jest bardzo głęboka, ma wysokie burty, czujemy się w niej bardzo bezpiecznie. Tym bardziej pozytywnie zaskakuje fakt, że pod tak nisko osadzoną podłogą udało się projektantom zmieścić jeszcze kabinę. Respekt. Przy sterówce za drzwiami z pleksji znajduje się małe pomieszczenie, które zapewni schronienie przed deszczem nawet dla 4 osób lub posłuży jako miejsce noclegowe dla jednej dorosłej osoby. Można tam również zmieścić dodatkowe akcesoria, które nie powinny się walać swobodnie po jachcie. Ciekawe i zaskakujące wykorzystanie przestrzeni oraz bardzo praktyczne rozwiązanie. Przed sterówką umieszczoną centralnie mamy 2 fotele, sternika oraz pasażera, a za nimi wygodną tapicerowaną kanapę z oparciem oraz wysokim, wygodnym zagłówkiem. Pod kanapą znajdziemy oczywiście pojemne bakisty. Kanapa zajmuje około 4/5 szerokości łodzi, ponieważ po jej lewej stronie zlokalizowano bramkę oraz schodki ułatwiające wejście na pokład. Rufa zakończona jest 2 platformami kąpielowymi i drabinką, które ułatwiają wygodne zejście do wody. Pod pokładem mamy ukryty bak paliwa o pojemności 100 litrów. Cały pokład pokryty jest wodoodporną i antypoślizgową płytą HPL w kolorze teak. Taką samą płytą pokryte są stopnie prowadzące na pokład. Są to jednak dodatkowo płatne opcje. Oprócz nich możemy dopasować łódź w hydrauliczny układ sterowania, dodatkowy fotel pasażera, przesuwną podstawę fotela, owalny stolik plastikowy na dziobie oraz bimini. W cenie podstawowej natomiast mamy zagwarantowany m.in. mechaniczny układ sterowania, stalową kierownicę, fotel sternika oraz tapicerkę ze skaju. Jest to niewątpliwie istotny czynnik przy zakupie, który sam brałbym mocno pod uwagę. Na łodzi zastosowano również zdobienia z drewna, wykończenie burt, stopnie drabinki kąpielowej oraz szczebelek kosza dziobowego. Przyjemne dla oka i praktyczne detale. Całość dopełniają wysokie relingi, poprowadzone od kokpitu do dziobu. Podsumowując, M605 od M-Boats to najdłuższa i najszersza łódź w moim zestawieniu, co oczywiście przekłada się na większą powierzchnię użytkową, a takiej na łodziach nigdy dość. Jest to niewątpliwie istotny czynnik przy zakupie, który sam brałbym pod uwagę. Zapewne zadasz pytanie, czy aby pływać taką 6-metrową jednostką trzeba mieć patent?
Odpowiadam. Jeśli motorówka 6-metrowa ma silnik powyżej 10 kW, czyli około 13,6 koni mechanicznych i konstrukcyjnie może pływać szybciej niż 15 km na godzinę, to patent jest wymagany. Te zasady dotyczą wód śródlądowych, czyli np. jezior czy rzek, oraz morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegów porze dziennej. Bez patentu nie możesz wypłynąć dalej na morze. Podsumowując odcinek, moje ogólne rady dla Ciebie przy zakupie łodzi. Twoje indywidualne preferencje są najważniejsze. Rodzina, sporty wodne, wędkarstwo, charter czy rejsy weekendowe definiują to, jaki jacht będzie dla Ciebie najlepszy. Nowy versus używany. Nowe polskie jednostki często sprzedawane są jako sam kadłub z podstawowym wyposażeniem. Pamiętaj, że sam koszt silnika zaburtowego to dodatkowo od 40 do 100 tysięcy złotych. Za silnik o mocy od 60 do 150 koni. Wersja kabinowa, wersja open oraz sandek. Kabina pod pokładem zwiększa komfort, chroni przed deszczem i daje możliwości noclegowe, ale także zwiększa cenę i masę łodzi, a tym samym przyspieszenie. Natomiast wersja sandek umożliwia wygodne wylegiwanie się na dziobie łodzi. Konsola umieszczona centralnie. Jest to rozwiązanie bardzo wszechstronne i wygodne, ponieważ umożliwia swobodne poruszanie się w takim samym zakresie zarówno na prawej takiej, jak i na lewej burcie. Przede wszystkim nadaje się dla pasjonatów wędkowania, sportów wodnych i codziennego pływania. Jest elastyczna w użytkowaniu. Jeśli jesteście zainteresowani nabyciem Waszej pierwszej łodzi, czy to motorowej, czy żaglowej, ale nie wiecie, jak się za to zabrać, to skontaktujcie się ze mną na jachtomaniak@gmail.com lub poprzez Instagram. Pomogę Wam uniknąć wielu kosztownych pomyłek. Wspólnie dokonamy właściwego wyboru, który będzie Wam sprawiał przyjemność przez wiele kolejnych lat. Zapraszam Was do całkowicie bezpłatnego kontaktu ze mną. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Daj znać ranking, jakich łodzi mam dla Ciebie przygotować następnym razem. Zobacz również ponad 50 jacht turów po konkretnych jednostkach na moim kanale. Dowiesz się z nich więcej o wybranym przez Ciebie modelu. Kliknij suba, daj koniecznie łapkę w górę i zostaw komentarz z sugestią, którą łódź mam dla Ciebie przetestować. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.